Good morning. Dzień dobry. It's good to be with you again. Bardzo mi miło znowu być pośród was. This is my second time here now to preach in the Dandenong Polish English Dla Church. mnie jest to druga okazja, że mogę przemawiać w polskim zborze w Dandenong. So I'm glad to be with you this second time. To też miło mi być pośród was ten drugi raz. I'm also happy for Pastor Chalupka to be translating. I cieszę się, że ten pastor, jakieś dziwne ma nazwisko, będzie tłumaczył. So it sounds like my pronunciation wasn't real good. I got to know your pastor very well during camp meeting setup. Poznałem waszego pastora dobrze w czasie organizacji kampu. As we're working very hard in the hot sun, we get to know each other. Kiedy bardzo ciężko pracowaliśmy w słońcu i poznaliśmy się wtedy. So I'm glad to be invited to come and preach and for Pastor to translate. To też cieszę się, że jestem zaproszony, że mogę przemawiać, no i pastor mnie będzie tłumaczył. Okay, I'm going to start with somebody that you might know. Chciałbym zacząć o kim pewnie wiecie, znacie go. Okay, how many of you know Michael Jackson? Jak wielu z was zna Michaela Jacksona? Yeah. Okay, the many faces of Michael Jackson over his life. Sądzę, że Michael Jackson miał wiele twarzy w czasie całego swojego życia. Okay, when he was young, Kiedy był młody, getting a bit older, on Kiedy one of his był famous albums. trochę starszy, kiedy pierwsze płyty się ukazywały. And so he was famous for quite changing his look. I był znany z tego, że zmieniał swój wygląd. But as we know, he also had a bit of a tragic end as well. Ale jak nam wiadomo, miał także bardzo tragiczny koniec. One of the people who was close to him was a man by the name of Rabbi Shmuley Boteach. Jedna z osób, która była bardzo blisko niego, to pewien rabin, już nie będę powtarzał jego nazwiska. And he spent 2 years trying to help Michael Jackson get his life together. Przez 2 lata starał się dopomóc Michaelowi i jego żonie, aby zeszli się razem. And he actually recorded 40 hours of conversation with Michael Jackson. Faktycznie aż 40 godzin spędził na rozmowie z Michaelem Jacksonem. And as he was listening to Michael Jackson and they were talking together, I kiedy słuchał go i rozmawiali, one particular part of the conversation really took Rabbi Shmuley's attention. pewna część tej konwersacji w jakiś szczególny sposób przyciągnęła uwagę rabina. I'd like to share that with you today. I chciałbym się podzielić z wami tym właśnie dzisiaj. Advance. Yep. Can we advance to the next slide? Coś się nie zmienia, nie wiem dlaczego. It's not working. It's on, yeah, everything's... Okay. Radio. Oh, sorry, yeah. Forgot. Okay, the tragic end of Michael Jackson. Tragiczny koniec Michaela Jacksona. Okay, this is from the Jerusalem Post on the 26th of June 2009. I te wszystkie wypowiedzi pochodzą z 26 czerwca 2009 roku. Okay, by Rabbi Shmuley Boteach. Tak więc to właśnie rabin Shmuley Boteach prowadził rozmowę. Michael says, I am going to say something I have never said before, and this is the truth. I wtedy Michael powiedział, zamierzam powiedzieć coś, czego nigdy nie powiedziałem dotąd, a taka jest prawda. I have no reason to lie to you, and God knows I am telling the truth. Nie mam powodu, aby wam kłamać, a Bóg wie, że mówię prawdę. I think all my success and fame, and I have wanted it. I have wanted it because I wanted to be loved. That's all. That's the real truth. Sądzę, że cały mój sukces i sława, których pragnąłem ich, ponieważ chciałem być kochany. To wszystko. Taka jest prawda. I wanted people to love me, truly love me, because I never really felt loved. Chciałem, aby ludzie mnie kochali, naprawdę mnie kochali, ponieważ nigdy nie czułem, że jestem naprawdę kochany. I think all my success and fame, and I wanted it to be loved. That's all. That's the real truth. Sądzę, że cały mój sukces i sława, których pragnąłem ich, ponieważ chciałem być kochany. To wszystko. Taka jest prawda.
Maybe if I sharpened my craft, maybe people would love me more. Być może to wyostrzyło moją sztukę, być może ludzie pokochają mnie bardziej. I just wanted to be loved. Oh, we keep going back. Because I think it's very important to be loved and to tell people that you love them and to look in their eyes and say it. Pragnąłem tylko, aby być kochanym, bo myślę, że jest rzeczą bardzo ważną, aby być kochanym i powiedzieć ludziom, że ich kochasz, patrzeć im w oczy i powiedzieć to. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? He was a man who seemed to have it all, and yet he said, I just wanted to be loved. To był człowiek, który wydawało się miał wszystko, a przecież jednak wyraża swoje pragnienie miłości. Okay, let's just have a brief look at some parts of his life. I to właśnie dotyczyło tych pewnych części jego życia. Okay, he had been married twice, once to Lisa Marie Presley and to Debbie Rowe, an Australian, through which he had children. Dwukrotnie był żonaty, raz z Lisa Marie Presley, a drugi raz z Debbie Rowe. Okay. At the time of his death, his estimated net worth was about $500 million. W momencie, kiedy umarł, uznano, że oszacowano wartość jego majątku netto na $500 milionów. You'd think that would buy happiness and love, wouldn't you? To powinno dać i szczęście, i miłość, nieprawdaż? When it came to his funeral, A kiedy nadszedł czas jego pogrzebu, 1.6 million people registered for a chance to get 17,000 tickets for his memorial service, and his family reserved 9,000 seats for family and friends. tak więc 1 600 000 ludzi zarejestrowało się, aby dostać tylko 17 000 biletów na jego pogrzeb. Rodzina zarezerwowała 9 000 miejsc dla krewnych i przyjaciół. However, despite all of this attention, he still craved love. A przecież mimo całej tej uwagi on nadal pragnął miłości. The autopsy showed what medicines or drugs contributed to his death, but the autopsy would not show that he may have taken these medicines in his search for love. Tak, wciąż spragniony miłości, a przecież jednak autopsja wykazała, że leki lub narkotyki spowodowały jego śmierć. Ale ta sama z autopsji nie będziemy wiedzieć, że zażył środki w poszukiwaniu miłości. Very interesting, isn't it? Bardzo ciekawe, prawda? A man who seemed to have it all, money, wives, attention, many people around him, yet he craved love. Człowiek, który wydawało się, że posiadał wszystko, miał pieniądze, miał żony, miał uwagę wielu ludzi, a jednak wciąż pragnął miłości. I'd like to introduce a book which I found very fascinating. Chciałbym powiedzieć wam o książce, która dla mnie okazała się niezwykle fascynująca. It's a book called Love and Survival by a man by the name of Dr. Dean Ornish. Dr. Dean Ornish napisał książkę zatytułowaną Miłość i przetrwanie. Okay. He's quite, in Adventist circles, he's of particular interest because he was one of the first doctors to prove that heart disease could be reversed by changing your lifestyle. Było to bardzo ciekawe, dlatego że był jednym z pierwszych lekarzy, który udowodnił, że styl życia może mieć wpływ i ograniczać zachorowania na serce. And this is of course what we as Seventh-day Adventists have known for many, many years. Jest to coś, co my jako Adwentyści Dnia Siódmego wiemy już od wielu lat. But Dr. Dean Ornish was one of the first people to prove it scientifically. Ale dr Dean Ornish jest jednym z pierwszych, który naukowo to udowodnił. However, he discovered something. Jednak coś zauważył. He discovered that people find it difficult to change their diet and lifestyle, even if it's good for them. Odkrył, że dla ludzi jest rzeczą bardzo trudną, aby zmienić dietę czy styl życia, nawet jeśli ta zmiana przyniosłaby dla nich korzyść. Can you relate to that?
Czy zdajecie sobie sprawę z tego? Even doing what you know is right can be sometimes difficult. Nawet gdy wiemy, co jest właściwe, to czasami jest bardzo trudne. And for these people, it was a matter of life and death. A dla niektórych ludzi jest to kwestia życia lub śmierci. Because many of them had advanced heart disease, and if they didn't change their diet and lifestyle, they would be dead quite quickly. Wiele ludzi cierpi na choroby serca i jeżeli nie zmienią stylu życia, to mogą oczekiwać dość szybkiej śmierci. So what he did is that he put people into groups. Tak więc to, co zrobił, podzielił ludzi na grupy. And in these groups, they would support each other in the changes in diet and lifestyle that they were making. I w tych grupach wzajemnie ludzie wspierali się w tych zmianach, których dokonywali w swoim życiu. And what he found was that these groups getting together did more to help the people than almost the lifestyle changes. I to, co zauważył, to ci ludzie, kiedy razem się spotykali, to wtedy pomagało im to w zmianie ich stylu życia. And so he studied this a little bit more. Tak więc badał to jeszcze głębiej And this was his conclusion. i oto jego konkluzja. He wrote, I am not aware of any other factor in medicine that has a greater impact on survival and healing than the power of love and intimacy. Napisał, że nie znalazłem niczego w życiu, co miałoby większy wpływ na życie, jak miłość i bliskość ludzi. He says, not diet, Nie dieta, not smoking, nie palenie, not exercise, nie ćwiczenia fizyczne, not stress, nie stres, not genetics, nie genetyczne not uwarunkowania, drugs, nie narkotyki, not surgery. ani także operacja. These do not have a bigger impact on our health than love. Te rzeczy nie mają większego wpływu na nas jak miłość. And he also discovered you get the same effect on your health whether you give love or whether you receive love. Odkrył także, że mamy taki sam efekt na nas, jeżeli kochamy kogoś lub jesteśmy przez kogoś kochani. And there have been scientific studies that have shown that people who feel lonely and depressed Badania naukowe wykazały, że ludzie, którzy czują się samotni, którzy są zdepresjonowani, are 5 times more likely to die prematurely compared to those who have a sense of connection and love. ludzie tacy mają 5-krotnie większe zagrożenie wcześniejszej śmierci niż ci, którzy otoczeni są miłością. In fact, he found that if you don't smoke but have love and intimacy, Faktycznie odkrył, że jeśli nie palimy, ale jesteśmy kochani i mamy z kimś bliskie kontakty, you may be better off than someone who doesn't smoke but doesn't have love. a jeśli palimy, to mimo to czujemy się lepiej, będąc kochanymi przez kogoś. Okay, now I'm not encouraging you to go out and smoke because you have love, okay? Wiecie, to wcale was nie zachęcam, żebyście zaczęli palić, ponieważ jesteście osobami cieszącymi się miłością. Because obviously smoking is still a factor. Dlatego, że paląc, to i tak skutki tego będziemy ponosili. But it's interesting he found the effect of love on health. Ale interesującą rzeczą jest to, w jaki sposób miłość wpływa na nasze zdrowie. And I think for us as Seventh-day Adventists, this is very relevant because we have a health message. I sądzę, że dla nas, Adwentystów Dnia Siódmego, jest to bardzo rzecz odpowiednia, dlatego że mamy poselstwo zdrowia. Okay, and maybe we should also look at the effect of love on our well-being, not just, diet, exercise and things like that. To też być może powinniśmy jeszcze bardziej skoncentrować się na to, jakie skutki wywołuje w nas miłość, niż te wszystkie inne rzeczy, dieta, ćwiczenia fizyczne i inne. I'd like to have a look at 2 studies that is in his book. He has many studies, but there's 2 I'd like to show W today. jego książce opisanych jest wiele badań, ale pozwólcie, że podzielę się tylko 2. Okay, there was a study in the early 1950s, Było to badanie przeprowadzone we wczesnych latach 50. ubiegłego stulecia. and 126 healthy men were randomly chosen from Harvard classes. 126 zdrowych mężczyzn zostało wybranych wśród studentów na Harvardzie. And they were given questionnaires on how they felt about their parents. I jedno z pytań brzmiało, w jaki sposób utrzymują kontakty z rodzicami. Okay, they said, how would you describe your relationship with your father
and your relationship with your mother? Tak więc pytanie brzmiało, w jaki sposób określilibyście swoje kontakty, jakie macie z ojcem i z matką? Okay, so they did it separately for the mother and the father. Specjalnie rozdzielono i matkę, i ojca. And the choices were very close, I odpowiedzi mogły być bardzo bliskie kontakty, okay, warm and friendly, ciepłe, przyjazne, tolerant, tolerujemy się, strained and cold. albo bardzo obce i zimne. Okay, so this is what they asked these Harvard students. Tak więc w taki sposób pytano studentów Harvardu. 35 years later, they got the medical records of these students. 35 lat później przeprowadzono badania medyczne tych samych studentów. Okay, here are the results. I popatrzcie teraz na wyniki. Okay, it's going to be a bit tricky, the Polish and the English, but anyway. No, Okay, this is a graph of the warmth and closeness to parents in childhood, and then the percentage with serious midlife disease. Tak więc popatrzcie, macie tutaj właśnie procentowo podane, jakie skutki zdiagnozowanych tych osób w wieku średnim były. Now, if we look at the bottom, I jeśli popatrzycie tutaj na dole, Sorry. jak to wygląda? you got the first one with mother, high warmth and closeness, and father, high warmth and closeness. Pierwsza kolumna pokazuje nam tych studentów, którzy mają dobre, wysokie kontakty ciepłe z matką i z ojcem. And people who describe themselves as being close to their mother and father, I only 47% were diagnosed with serious disease in midlife. I z tych ludzi tylko 47% zostało zdiagnozowanych jako tych, którzy mają bardzo poważne choroby średniego wieku. However, have a look at the other side. Ale popatrzcie teraz na drugą stronę. This side here. Okay, where people had low relationship with their father and mother, 100% had a serious disease in midlife. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy mieli bardzo kiepskie, złe albo żadne kontakty z matką i z ojcem, byli narażeni w 100% aż na choroby średniego wieku, poważne choroby. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? Okay, these are Harvard graduates, smart people. Wiecie, to są przecież absolwenci Harvardu, a więc ludzie bardzo inteligentni. Yet they found that when people had close relationships with their father and mother, it protected them from serious diseases in midlife, 35 years later. Ale zauważyli oni, że ci ludzie, którzy byli w dobrych, ciepłych kontaktach z rodzicami, mieli zabezpieczenie jakby przed poważnymi schorzeniami wieku średniego. And people who were not close to either of their parents, 100% had developed a serious disease. Natomiast ludzie, którzy nie byli w dobrych kontaktach z rodzicami, aż w 100% mieli zagrożenie tymi chorobami. Okay. But as the study pointed out, we don't have to be, destined by what happened before in our families. A przecież nie musimy być skazani właśnie przez to, że stało się coś w naszych rodzinach. Okay? We can change. My możemy się zmienić. So anyway, that was one very interesting study. I było bardzo ciekawe inne studium, Okay. badanie. I'd like to have a look at another study. To też popatrzmy na to drugie badanie. Okay. And this was the relationship between religious belief and religious community and getting better. Był to kontakt pomiędzy przekonaniami religijnymi religious belief and community. I społecznością, w której się znaleźli. Jakie kontakty były? Okay. And this was with people who had open heart surgery. Badanie przeprowadzono na osobach, które miały za sobą operację na sercu. And they asked two questions of the people. I stawiano im dwa pytania. Do you participate regularly in organized social groups? Czy regularnie uczestniczycie w zorganizowanych grupach społecznych? This was clubs, churches, etc. To znaczy w różnego rodzaju klubach, zborach, kościołach czy tym podobnych. And the second question was, do you draw strength and comfort from your religious or spiritual faith?
Natomiast drugie pytanie dotyczyło, czy wasze duchowe przekonania i religia przynosi wam pocieszenie i siły. Okay, so these were the two questions they asked, the people who had open heart surgery. Te dwa pytania stawiano ludziom, którzy byli po poważnej operacji serca. Okay, let's have a look at the results. A teraz popatrzcie na wyniki. Okay, this is the percentage of patients dying within 6 months of heart surgery. Tak więc mamy procent pacjentów umierających w okresie 6 miesięcy od operacji serca. Okay, now people who met regularly in groups and who also had strong religious belief. Tak więc ludzie, którzy mieli regularne spotkania w grupach i mieli także silne wsparcie religijne, only 3% of those people died within 6 months of tylko heart surgery. 3% tych ludzi umierało w przeciągu 6 miesięcy od operacji. Okay. However, people who didn't have any regular group or religious activity and who didn't have personal, spiritual hope, 21% died within 6 months. Natomiast zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy nie mieli takich spotkań grupowych, ani też nie mieli religijnego wsparcia, aż 21% z nich w przeciągu 6 miesięcy od operacji umierało. So people who didn't regularly have any community activity, whether spiritual or social, and they weren't religious or draw comfort, they died 7 times more than the people who had regular social interaction and who had a faith. Tak więc ludzie, którzy nie mają takiego wsparcia ani w grupach innych osób, ani w religii czy w kościele, aż 7-krotnie więcej mają przypadków śmierci w okresie 6 miesięcy od operacji. Okay, and with this study, all things were the same for both groups, except for these two things. They took out, things like diet, lifestyle, smoking. When they removed all those factors, still had 7 times the effect. Zwróćcie uwagę, że właśnie 7-krotnie zwiększa się ten efekt braku takich kontaktów międzyludzkich oraz wsparcia religijnego. Very interesting, isn't it? Bardzo to ciekawe, nieprawdaż? And his book is full of these sort of studies, looking at how love affects our health. Tak więc książka tego doktora pokazuje nam wiele tego rodzaju badań wskazujących, jak życie ma wpływ na zdrowie. I'd like for us to turn to Matthew chapter 22. A teraz chcielibyśmy, aby sięgnąć do 22 rozdziału Ewangelii Mateusza. Verses 34 to 40. I tam 34 wiersz aż do 40. And we're familiar with this as Seventh-day Adventists. Sądzę, że znane są nam te teksty. Matthew 22, 34 to 40. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, od 34 po 40 wiersz. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment in the law? Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. In our lesson this morning, in our class this morning, we were talking about how the sacrifices and that with the wrong spirit, they were worthless. W naszej klasie dzisiaj, kiedy studiowaliśmy lekcje szkoły sobotniej, zwróciliśmy uwagę na to, że ofiary składane, gdy były bez zaangażowania, bez udziału tej osoby, były bezsensowne. Okay, and God himself said that, I don't want your offerings anymore because of their attitude. Tak więc Bóg wyraźnie mówił, że nie chce więcej waszych ofiar. One zupełnie w złych intencjach oddajecie.
I'd like to suggest it could be the same with our commandment keeping as well. I raczej zasugerował, aby zachowywać Jego przykazania. We might be able to keep the commandments, but not have love in our hearts. Ale wiecie, my możemy zachowywać przykazania, ale brakować nam może miłości w sercach. And Jesus understood this I Jezus to rozumiał. because he tried to point the people, hey, the commandments are actually based on love. I dlatego starał się zwrócić uwagę ludzi, że przykazania faktycznie opierają się na miłości. And so Jesus was calling them to a higher standard. Hey, love God, love the people around you. Tak więc Jezus wzywał ich, aby weszli jakby w wyższy standard. Kochajcie się, kochajcie ludzi, kochajcie Boga. Because that's what all the commandments are based on. Bo wszystkie przykazania na tym się opierają. And so if we have love, then we will keep the commandments in a different way than when we don't have love. To też kiedy będziemy mieli miłość, będziemy zachowywali przykazania w inny sposób, niż gdybyśmy jej nie mieli. So love is not only, helpful for our health, it is also vital for our spiritual life and serving God and Tak więc others. miłość nie tylko jest dobra dla naszego zdrowia fizycznego, ale także dla duchowego zdrowia. Let's turn to John chapter 13, A teraz sięgnijmy do Ewangelii Jana i tam 13 rozdziału. 34 and 35. I z tego rozdziału przeczytamy 34 i 35 wiersz. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. By this all men will know that you are my disciples if you keep the seventh day Sabbath. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mymi, jeśli będziecie święcili 7 dzień sabat. Is that what it says? Tak tam jest napisane? Well, I must have a different version of the Bible. To być może trochę inną wersję mam w ręku. No, it says as we know, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Tutaj jest napisane jednak, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. As I've sort of contemplated these various studies and also what the Bible says, I'm very much impressed more and more about love is central to our lives. Kiedy tak zastanawiam się nad różnymi badaniami i nad tym, co Biblia podaje, to jestem zdumiony, że miłość jest wciąż w centrum wszystkiego, jest podstawą wszystkiego. I was quite amazed as I read this book on love and survival about the effect that love has on us. To też byłem bardzo zdumiony, kiedy czytając książkę Miłość i przetrwanie, zauważyłem, jaki ogromny wpływ na nas ma miłość. And so I thought to myself, wow, as Seventh-day Adventists, maybe we need to be doing more to promote loving relationships in our church and also with our evangelism. I pomyślałem sobie, że w takim razie, jeśli to tak jest, to może mieć jeszcze większy wpływ na mój zbór, na mój kościół i na naszą działalność ewangelizacyjną. And so I'm thinking when we're doing evangelism, we must have more opportunities to mix with the people. Bowiem, kiedy ewangelizujemy, musimy mieć więcej możliwości, aby przemieszać się z ludźmi. And one of the things, of course, that's very good is sharing and having evangelism over food. I jedna z dobrych rzeczy to jest ta, kiedy możemy ewangelizację wykonywać przy okazji spożywania posiłków. And I know Polish people are very good at food. Ja wiem, że Polacy to są bardzo dobrzy w tym. And so you have a good advantage in reaching out to people. Tak więc macie bardzo dużo korzyści, aby dotrzeć do ludzi. And when we present our doctrine, we should also present it in the context of love and finding ways to love the people who come. A kiedy przedstawiamy ludziom nasze zasady, powinniśmy robić to także w kontekście miłości. And so with that, there need to be a loving church. Tak więc my także musimy być pełni miłości w Kościele. And so a loving church will be good for our spiritual lives, but also for our physical lives as well. Bo kochając nasz Kościół, to nie tylko będzie to dobre dla naszego zdrowia fizycznego, ale także i dla duchowego zdrowia. And so, these words are meaning more and more to me what Jesus said. To też te słowa, które Jezus powiedział, zaczęły oznaczać dla mnie coraz więcej i więcej. That the world will know that we are Christians by our love for one another. Że świat pozna, że jesteśmy chrześcijanami, dlatego że miłujemy się wzajem. Now, our doctrines are important. Nasze zasady są ważne. Okay, the Sabbath, the health message,
sanctuary, about death. These are all fantastic truths that we have. Sabat, świątynia, poselstwo na temat śmierci, to wszystko fantastyczne prawdy. And I think we just need to find a way to combine them with showing love to the people as we reach out. Musimy jednak dobrze znaleźć sposób, aby tak odpowiednio je ukształtować, by z miłością podawać innym ludziom. And then it'll be fulfilled by this, will all men know that you are my disciples if you love one another. I aby wtedy wypełniło się to, co zostało napisane, że wszyscy poznają, iż jesteście moimi uczniami, gdyż miłość wzajemną będziecie mieli. Thank you.